Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam ciepło na czytaniach miesięcznych na kwiecień i tradycyjnie zobaczymy dla Was ogólną energię, co ma szansę przyjść i odejść do przyszłości w tym miesiącu, jak Wy się przedstawiacie, rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać. Dalej przejdziemy do czytania na miłość i uczucia dla singli i związkowców i później zrobimy czytanie na pracę i finanse w podobnej konfiguracji. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do sprawdzania czytań dla swoich znaków ascendentalnych również, no bo wówczas można mieć takie szersze pojęcie i większą wiedzę na temat tego, co przyniesie dany miesiąc, tydzień itd., itd. Jak obliczyć swój ascendent? W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, gdzie można to zrobić. Ryby, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten miesiąc. Co do Was przychodzi, co się pojawia? Albo kto? Ojej, to tak jakby, słuchajcie, ktoś wracał. Ale nie mówię, że jakaś relacja romantyczna, tylko w ogóle na przykład stary znajomy, dawna koleżanka ze szkolnych lat, a może ktoś z dalszej rodziny, z kim ostatnio kontaktu za bardzo nie było. Co odchodzi do przeszłości? Ryby, jak Wy przedstawiacie się w kwietniu? No dobrze. Sama karta chciała wyjść, więc w takim razie ją weźmy. Od razu powiem, że macie tutaj dwie czwórki kielichów i monet. Jaka będzie dla Was rada? Zachować zdrowy egoizm, pokazać klasę i taką, może nawet nie wyższość, ale to, że jesteście mądrzejsi lub mądrzejszy od kogoś, to na pewno. Czego raczej nie robić, czego unikać? No dobrze. Ewidentnie widzę tutaj jakąś podróż, albo rzeczywiście czyjś przyjazd, może rzeczywiście powrót. Tak bym zasugerował. W ogóle to pewne sprawy ruszą do przodu. Sprawy, które mogą być związane z Waszą strefą komfortu, bezpieczeństwa. Jeśli chodzi najprawdopodobniej o jakieś nieruchomości, remonty w mieszkaniach, czy jeśli chodzi o sprawy związane z pracą. Albo z edukacją. Zobaczcie, tutaj z przełożenia jest dla Was karta szóstki mieczy, a szóstka mieczy właśnie przedstawia kobitkę, która zmierza ku nowemu, kobitkę, która rzeczywiście decyduje się na podjęcie pewnych ważnych kroków ku rozwojowi i ku zostawieniu za sobą rzeczywiście czegoś, co było trudne, stresujące, czegoś, co być może się zakończyło. I to może być jak dla mnie związane z tym, że ryby gdzieś zaczynają czuć ten wietrzyk wiosenny i zaczynają po prostu gdzieś patrzeć kolorowiej, przez kolorowe okulary na świat. Tak bym powiedział. Tutaj ewidentnie przy tej karcie mówię, że gdzieś zostawiamy za sobą coś trudnego i wyruszamy gdzieś rzeczywiście w nowe. A tym trudnym to może być po prostu na przykład zima i jakiś ewentualny marazm. Szóstka mieczy jak najbardziej mogłaby mówić o tym, że będzie w tym miesiącu jakaś podróż, a być może, słuchajcie, ktoś do Was przyjedzie, albo w ogóle się odezwie. Ktoś najprawdopodobniej dawno niewidziany lub niesłyszany. I teraz zobaczcie, w ogólnej energii jest dla Was karta czwórki kielichów. No i nie ukrywam, że czwórka kielichów mogłaby przedstawiać sytuację, w której pojawia się ktoś bądź coś, może nawet jakaś propozycja, na przykład wyjazdu,
a wy nie wiecie, co z tym zrobić. I no mam wrażenie, że w ogóle w tym miesiącu bardzo dużo myślicie, kontemplujecie, zastanawiacie się, ale to nie jest na zasadzie szukania dziury w całym, czy gdzieś zamartwiania się lub szukania sobie problemów, tak jak to mogłoby być w karcie dziewiątki mieczy. Tylko tutaj czwórka mieczy z kolei przedstawia w ogóle realną, korzystną sytuację, być może, do której rzeczywiście trzeba się przyjrzeć, czy to jest dla mnie, czy mam robić ten remont w tym miesiącu, czy mam rzeczywiście, no nie wiem, przeprowadzać się, czy mam gdzieś wyjechać, a może czy przyjąć osobę z powrotem do swojego życia, no która gdzieś ostatnio za bardzo się nie odzywała, pustelniczyła, a teraz nagle po prostu się odzywa. Być może też to jest związane na przykład z, no nie wiem, życzeniami świątecznymi czy czymkolwiek. W każdym razie, jak ktoś chce, to pretekst na pewno znajdzie. Ja bym powiedział, że ta czwórka kielichów też sugerowałaby, że będzie to po prostu spokojniejszy miesiąc, w którym będzie mniej wyzwań, aniżeli na przykład w poprzednich. Zobaczcie, przychodzi do Was karta sądu ostatecznego, którą też nazywam kartą zmartwychwstania lub rezurekcji i to myślę, że bardzo koresponduje rzeczywiście z kwietniem, z wiosną i z tymi jajecznymi świętami, które nawet chyba bardziej wolę od tych śledzikowych, przynajmniej jeśli chodzi o jedzenie. Ciekawy jestem jak Wy. Ale karta, zobaczcie, sądu ostatecznego, czy tam rezurekcji lub zmartwychwstania, właśnie gdzieś może mówić, że budzicie się na wiosnę, rzeczywiście gdzieś z tego snu zimowego, z jakiegoś marazmu. Albo tutaj jest też opcja, że najprawdopodobniej ktoś pojawia się w Waszym życiu, żeby poprosić o kolejną szansę, żeby może po prostu zapytać, co u Was słychać na początku, a gdzieś później będzie próbował lub próbowała rzeczywiście tę znajomość odnowić. I mam wrażenie, że nie chodzi tutaj o nikogo, kto Was zranił, nawet osoby z relacji romantycznych, tylko bardziej właśnie, no nie wiem, dalszą rodzinę, koleżanki, koledzy ze szkolnej ławki czy ze studiów. Momento. Mi się wydaje, że tutaj dajecie komuś szansę. No, czemu nie? Ale z głową. Zaraz Wam powiem, o co mi chodzi. Zobaczcie, tutaj do przeszłości odchodzi karta piątki kielichów. No i właśnie jest to karta, która przedstawia taką, no, zmartwioną i smutną kobietkę, która zwraca uwagę na 3 rozlane kielichy, a nie dostrzega potencjału, no, który jest przed nią, czyli 2 pełne. O co chodzi? No jest to energia osoby, która gdzieś jest jedną nogą w przeszłości, która coś rozpamiętuje, która ma jakiś żal do kogoś. Ale ta karta odchodzi do przeszłości, więc wychodzi gdzieś na to, że albo umiecie sobie poradzić z jakimś żalem z przeszłości i dzięki temu czujecie absolutne uwolnienie, no i rzeczywiście możecie rozpoczynać nowe życie, w cudzysłowie, nowe projekty, czy no nie wiem, jakieś przemieszczanie się, przeprowadzkę na przykład. Ta karta piątki kielichów w ogóle też sugeruje, że w tym miesiącu będzie łatwiej Wam podjąć decyzję, albo jeśli rzeczywiście była jakaś ważna do podjęcia, no nawet może nie tyle łatwiej, co po prostu łatwiej Wam przychodzi zrobienie rachunku tak jakby zysków i strat. Jesteście bardziej pewni lub pewne tego, co macie zrobić, ale tylko i wyłącznie dlatego, że no wcześniej to będzie przemyślane, okupione jakimś planem i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako karta czwórki monet. No a czwórka monet przedstawia tutaj z kolei mężczyznę, który no ma skrzynię pełną denarów, pełną monet, czy tam rzeczywiście swoich skarbów. No i gdzieś wychodzi na to, że uda Wam się coś uzyskać w tym miesiącu. Uda Wam się wyjść obronną ręką. Uda Wam się, no nie wiem, zawalczyć i nie stracić honoru. Uda Wam się u kogoś wzbudzić szacunek znowu, w sensie ponownie. I słuchajcie, to będzie, wiecie, z czym związane? Z jakimiś zasadami, bo no zobaczcie,
Czwórka monet to jest ktoś, kto jest bardzo pewny siebie i ma jakieś rzeczywiście zasady. No ma jakiś tutaj zbiór swoich moralnych, powiedzmy, no nie wiem, zachowań, postępowań i gdzieś taki kodeks moralny i gdzieś się nim rzeczywiście posługuje. I o co chodzi? Jeśli rzeczywiście tutaj ktoś do Was przychodzi, żeby się pogodzić, żeby odnowić znajomość, to Wy, mam wrażenie, że od razu się tutaj nie rzucacie komuś na szyję, nie otwieracie po prostu, no nie wiem, ramion, rąk i wszystkiego innego, tylko dajecie komuś czas, myślicie o tym, podejmujecie decyzję, przeprowadzacie rozmowę i określacie pewne warunki tych, w cudzysłowie, powrotów. Dlaczego ostatnio było tak, jak było? Czemu się nie odzywaliśmy? Co zrobić, żeby pracować nad tą relacją, a nie żeby znowu gdzieś tam poszła wiemy w co. Zobaczcie, tutaj w Radzie macie kartę królowej monet, a królowa monet, no, czy tam król monet, to sobie tutaj możecie odwracać tę energię. No właśnie, czemu macie w Radzie byka, pannę lub koziorożca? No bo królowa monet, czy tam król monet to są przedstawiciele właśnie tego trygonu Ziemi. No, tego nie wiem, wy mi powiedzcie, ale królowa monet jest osobą pewną siebie konkretną, ale ona jest bardzo ciepła, empatyczna, przy tym wszystkim jest zdrową egoistką, czyli gdzieś szanuje innych, ale przede wszystkim najpierw szanuje siebie. Zdrowy egoizm, a nie jakiś narcyzm, czy powiedzmy patrzenie na innych z góry. No taka jest dla Was rzeczywiście rada, żeby też, słuchajcie, w ogóle w tym miesiącu spędzać więcej czasu na łonie natury, tak jakby uziemiać się. Bardzo Wam to dobrze zadziała na zmysły, bardzo Was to ukoi. Mam wrażenie, że w tym miesiącu wypadałoby znaleźć jak najwięcej czasu na taką kontemplację gdzieś podczas spacerów, podczas, no nie wiem, jazdy na rowerze. Królowa monet mówi w ten sposób. Zadbaj o swój system nerwowy i o swój spokój. Zrezygnuj ze wszystkiego, co Cię gdzieś denerwuje, stresuje, ogranicza. No, oczywiście wypadałoby pracować, bo może gdzieś jakiś problem na przykład jest w Was, ale wydaje mi się, że na tym etapie, na którym jesteście, to już tutaj no, pewne rzeczy lub osoby trzeba by było odrzucić ze swojego życia, rozstać się z przeszłością i inwestować tylko i wyłącznie w siebie. Ja nie wiem, czy tutaj ktoś z Was nawet nie będzie inwestował w swój rozwój, w sensie edukację, bo taka też jest rada, żeby zrobić coś więcej dla siebie i się rozwinąć gdzieś edukacyjnie, czy no nie wiem, pójść na jakiś kurs językowy. Czego nie robić, czego raczej unikać. I jest to karta cesarza. Momencik. Słuchajcie, cesarz to osoba, która lubi rządzić, jest apodyktyczna, lubi rozkazywać, może baran, lew, strzelec, czyli trygon ognia, może osoba, która ewentualnie chciałaby powrócić lub pogodzić się, ale gdzieś na swoich warunkach. I pamiętajcie, że do tęga trzeba dwojga i tutaj dwie osoby gdzieś muszą, dwie strony muszą mieć gdzieś tutaj swoje zdanie. Karta cesarza sugeruje, żeby nie pozwalać komuś, zwłaszcza swojej rodzinie, słuchajcie, nie wiem czemu mi to tutaj przyszło i czemu to się Wam pokazało, popędzać siebie lub wywierać wpływu na Was, jeśli chodzi o sprawy związane z nieruchomościami, remontami, no wszystko co jest z Waszą edukacją, wszystko co jest związane z pieniędzmi, z pracą lub właśnie z edukacją. To jakby jakaś apodyktyczna matka, ojciec albo w ogóle rodzina chcieliby wpływać na Wasze życiowe decyzje. No to Wasze życie. Co tam ciekawego u Was w miłości i w uczuciach na kwiecień? Jaka będzie dla Was ogólna energia? Co przychodzi do singli, ewentualnie jak pokazuje się partner lub partnerka w relacji. No, okej. Jak Wy się przedstawiacie?
Ulala, słuchajcie. No, może gdzieś są ryby, osoby pod tego znaku, które w tym miesiącu się zakochają, zauroczą lub w ogóle poznają nową osobę. I to jest no przede wszystkim dla singli, tak? Ale dla związków też będzie przekaz, nie martwcie się. Rada dla Was. I czego raczej nie robić, czego unikać. Słuchajcie, ja też tutaj widzę taką opcję dla związków, że trzeba by było drugą osobę swoją troszeczkę przycisnąć do remontu, do malowania, do inwestycji wspólnie w coś, co poprawi komfort Waszego życia. Czy to jest auto, czy to jest, no nie wiem, ogarnięcie podwórka, ogrodu, czy odmalowanie sypialni, no to już zależy od Was. Nie wiem, jaką macie sytuację, ale wypadałoby kogoś przycisnąć. Zobaczcie, dla związków z przełożenia jest karta 4 mieczy i jest to karta spokoju, regeneracji, wyleczenia i zaleczenia. Raczej mało dynamiczna karta, ale no ona dosłownie mówi o jakimś ukojeniu i ja bym powiedział, że będzie to miesiąc po prostu pokoju. Miesiąc, w którym będzie mniej fochów, będzie mniej kłótni, a być może te fochy, niesnaski, spory z poprzednich miesięcy lub miesiąca, czy tam tygodni lub dni, no w tym miesiącu gdzieś rzeczywiście w kwietniu będą ogarnięte. Tutaj jest bardzo spokojna energia, której towarzyszy rzeczywiście jakaś ulga i ukojenie. No, jeśli chodzi o single, to zobaczcie, z przełożenia dla Was ta karta 4 mieczy mogłaby mówić o tym, że po pierwsze, z jednej strony jest jakieś ukojenie, dlatego że pogodzicie się, jesteście w stanie w tym miesiącu pogodzić się z jakimś rozstaniem, z czyimś niefajnym zachowaniem, po prostu dosłownie kogoś sobie odpuszczacie. Ale 4 mieczy mogłaby sugerować, że czas regeneracji po pewnym nieudanym związku gdzieś dobiegł końca i wypadałoby na wiosnę rozpocząć poszukiwania. Być może zmienić źródło. Nie na przykład jakaś aplikacja, tylko, no nie wiem, w teatrze, bibliotece, a może są jakieś portale, które zrzeszają singli. No nie wiem, to tutaj od Was zależy, próbujcie. Jakimiś innymi kanałami. Zobaczcie, w ogólnej energii dla związków jest karta 5 kielichów i no, 5 kielichów przedstawia taką smutną syrenę, która no, patrzy na 3 rozlane kielichy, czyli skupia się na tym, co się wydarzyło, na tym, co się nie wydarzyło, może mieć jakiegoś focha, może mieć muchy w nosie i nie dostrzega, że przed nią są 2 pełne, nierozlane kielichy, czyli ja bym powiedział, patrząc na cały rozkład i też ogarniając Wasze ogólne czytanie, że raczej tutaj jest więcej docenienia Waszego związku, Waszego partnera lub partnerki. Jest to rzeczywiście czas na wybaczenie czegoś i mam wrażenie, że jest takie poczucie w Was, i to jest bardzo ważne, że no dobra, no nikt nie jest doskonały i nigdy nie będzie i w sumie nawet bardzo dobrze, ale gdzieś przez to umiecie docenić rzeczywiście drugą połówkę, bo ja mam wrażenie, że on bądź ona też tego potrzebuje i nie mówię tutaj o tym, że no trzeba, że można pozwalać sobie na, nie wiem, skakanie po głowie, ale tak wiecie, z przymrużeniem oka. Zobaczcie, w ogólnej energii dla singli ta karta 5 kielichów no sugeruje, że jest rozstanie się z przeszłością i mam wrażenie, że część z Was bardzo pracuje nad poradzeniem sobie ze swoimi wewnętrznymi, negatywnymi wierzeniami na temat związków mężczyzn, kobiet. Czyli wszyscy są tacy sami, albo nigdy nikogo nie znajdę. Nad tym pracujecie i szczerze, momencik. Mam też wrażenie, że u kogoś z Was w pracy, w szkole lub na uczelni jest pewna osoba, która gdzieś Wam się przygląda i Wy o tym wiecie, ale wydawało Wam się, że nie jest ona bądź on dla Was i w tym miesiącu mam wrażenie, że no dostrzegacie ją jako kogoś
atrakcyjnego. Zobaczcie, partner lub partnerka w relacji pokazuje się jako rycerz monet. No, a rycerz monet to jest w ogóle trygon Ziemi. Byk, panna, koziorożec. Ewentualnie rycerz monet to jest osoba, która chroni, ochrania, stara się. I powiedziałbym, że wasza druga połówka robi rzeczywiście wszystko, żeby gdzieś pracować nad waszym związkiem. Żeby też was rzeczywiście, nie wiem, docenić, okazać czułość. Pozwólcie jemu bądź jej na to. To jest dobry miesiąc, żeby przycisnąć kogoś do inwestycji finansowych, dlatego że no tutaj ktoś ma gest. O. Zobaczcie, jeśli chodzi o to, co przychodzi do singli, no jest to rycerz monet. I słuchajcie, z jednej strony to może być osoba już wam znana w pracy, w szkole, na uczelni, która tak się skrada, jest trochę tajemnicza, ale wydaje mi się, że przychylnie na nią bądź na niego spojrzycie. Wypadałoby. Inna rzecz jest taka, że gdzieś najprawdopodobniej pojawi się tutaj zupełnie nowa osoba, byk, panna, koziorożec, osoba, która troszeczkę wolniej niż wy się otwiera i nie trzeba tej osoby naciskać za bardzo, ale gdzieś się wami interesuje. Jak wy przedstawiacie się w związkach? Zobaczcie, jako karta asa kielichów i no jest to piękna karta, która mówi nie tylko o początku nowej miłości, ale też o wybaczeniu, przebaczeniu, ukojeniu. No oczywiście gdzieś tutaj o silnych emocjach, więc no jeśli zwłaszcza ostatnio były trudne sytuacje, trudne chwile, to tutaj mam wrażenie, będzie takie uniesienie i no fala przyniesie coś zupełnie odwrotnego. Jeśli chodzi o single, to zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta asa kielichów, czyli gdzieś wychodzi na to, że jest początek nowej miłości, początek nowej relacji, początek nowego zauroczenia i no naprawdę ryby macie na to szansę. No, starać się. Ale jeśli chodzi o inny przekaz, to też bym powiedział, że as kielichów to jest gotowość i otwarcie swojego serca do poznawania nowych osób, zwłaszcza po jakichś niedawnych porażkach miłosnych. Zobaczcie, w Radzie dla Związków jest karta trójki monet i no ona mogłaby mówić o stawianiu nowych, silnych fundamentów pod waszą relację, a tymi fundamentami, no niech będzie powiedzmy rozmowa, przyjaźń, zaufanie, dawanie sobie przestrzeni, ale w Radzie też w ogóle ta trójka monet no, mogłaby sugerować, żeby pracować nad tym związkiem, żeby no, gdzieś dać sobie szansę, bo trójka monet to jest ewidentnie taki rzemieślnik, który tutaj bardzo skrupulatnie pracuje, stara się. No, też przycisnąć drugą osobę, znowu to powiem, do czegoś związanego z pieniędzmi. Remont, malowanie czy cokolwiek. Rada dla singli, trójka monet. Słuchajcie, dać czemuś lub komuś szansę. Spróbować. Nawet jeśli jeszcze nie ma nikogo w waszym życiu, to chodzić na randki, spróbujcie przynajmniej jedna w tym miesiącu i poznawajcie nowe osoby z odrobieniem lekcji z przeszłości, czyli nie bagatelizujcie czerwonych flag, no nie wiem, nie angażujcie się tak szybko, nie wyobrażajcie sobie ślubu po 3 spotkaniach i tak dalej, i tak dalej. Nowy, świeży, mocny fundament. Czego nie robić, czego unikać w związkach? Słuchajcie, 6 mieczy. Okej, no to jest ewidentnie informacja, żeby zostawić za sobą przeszłość, ale nie to, że machnąć ręką, był foch, było coś niefajnego, teraz dobra, machnijmy ręką, będzie w porządku. No nie, tak nie robić. Trzeba ze sobą porozmawiać, zrobić plan działania, coś sobie wytłumaczyć. Nie wiem czemu, ale tu jest rada, żeby nie unikać wspólnej podróży, być może do rodzinki na święta, albo wspólnej inwestycji w auto, w prawo jazdy, w coś związanego z przemieszczaniem się. Czego nie robić, czego unikać dla singli? Karta 6 mieczy. No, nie ciągnijcie za sobą, jak słuchajcie, się wynosi śmieci i taka woda na przykład zostaje, kapie. To jest najgorsze jest na świecie. Czegoś takiego nie zostawiać, czyli co?
nie nieść ze sobą bagażu przeszłych doświadczeń, przeszłych relacji. No, spróbujcie gdzieś się otworzyć na poznawanie nowych ludzi. No i rzeczywiście, no, dawajcie im szansę, tylko no, niech to będzie okupione taką mądrością. I no, gdzieś tutaj w waszym przypadku im coś szybciej się rozwija, tym gorzej. Więc dać sobie czas. Czego nie robić, czego unikać? Też słuchajcie, no, przyjmowania kogoś z przeszłości, bo wydaje mi się, że ktoś taki może się pojawić. Sprawdźmy jeszcze, co u was w pracy i w finansach. Jaka będzie ogólna energia? Co do was przychodzi, co się pojawia? Co odchodzi do przeszłości? Ryby, coż tutaj się dzieje? Jak wy się przedstawiacie? Oczywiście pamiętajcie, żeby sprawdzać swoje czytania czytanie dla swoich ascendentów. Jeśli na przykład wasz ascendent to też ryba, to sprawdźcie, którego znaku jesteście bliżej. Czy poprzedniego wodnika, czy następnego, czyli barana. Sprawdzajcie wówczas czytania dla wodnika lub barana też. Jaka będzie dla was rada? Czego nie robić, czego unikać? Słuchajcie, ryby, no płyniecie. Albo rozwój, albo zmiana, albo... Oj, co ja robię? Albo podwyżka lub zmiana stanowiska. Słuchajcie, nieźle, chociaż początkowe karty mnie rzeczywiście zastanowiły, ale już teraz wiem, o co chodzi i raczej mi się to podoba. Zobaczcie. Z przełożenia karta umiarkowania, która mogłaby sugerować, że będzie więcej aniżeli mniej w tym miesiącu, na pewno na zero. Powiedziałbym, że tak bardzo martwić się gdzieś o swoją sytuację zawodową bądź finansową nie trzeba, ale to nie znaczy, że można szastać na prawo i lewo. Wręcz przeciwnie, zobaczcie. No, ta karta umiarkowania sugeruje, że wy macie umiarkowanie w inwestycjach pieniędzy pod wpływem emocji, chwili i tak tylko, żeby sobie poprawić nastrój. Coś takiego nie w tym miesiącu i bardzo dobrze. Zobaczcie, w ogólnej energii jest dla was królowa mieczy lub król mieczy. I słuchajcie, no, jest to informacja, że ale piękna jest ta karta. W ogóle nie doceniam tej talii. Dawno jej nie używałem. Rzadko zresztą jej używam. Tylko do miesięcznych i prywatnych. Piękna jest, ale królowa mieczy jest osobą, która no jest taka zamknięta troszeczkę, która jest wymagająca, profesjonalna, rozmawia o swoich potrzebach, ale w sposób dyplomatyczny, wyważony, spokojny, przygotowuje się i wydaje mi się, że w tym miesiącu trzeba będzie z kimś porozmawiać rzeczywiście. Może o podwyżce, może o zmianie etatu, a może ze starym lub ze starą o inwestycji. Słuchajcie, i teraz tak, przychodzi do was karta wieży. Karta, która mogłaby sugerować, że coś nieuchronnie się wydarzy, albo rzeczywiście niespodziewanie. Może to być, słuchajcie, związane z tym, że jakaś wieża, jakaś budowla, jakaś sytuacja, która była zbudowana na chybiących się, na słabych fundamentach, runie i trzeba będzie budować od nowa. O co chodzi? Postaram się to powiedzieć prosto i krótko. Jeśli w pracy jest, dokładanie wam dodatkowych obowiązków, nieszanowanie was jako pracownika lub na przykład czujecie, że macie niewystarczająco wysoką wypłatę w odniesieniu do tego, co robicie, to tutaj jest poważna rozmowa dyplomatyczna z przygotowaniem i jest budowanie nowych fundamentów, czyli co? Jest szansa na zdobycie podwyżki, zmiany,
jakiegoś przeniesienia. Zobaczcie tutaj do przeszłości, a jeszcze jedna rzecz, że trzeba będzie się może wykosztować na sprawy związane z mieszkaniem lub właśnie na przykład z remontem, czy tam ktoś na święta chce sobie odświeżyć, żeby przed rodziną było ładnie. Zobaczcie, do przeszłości odchodzi karta rycerza kielichów, który jest taki troszeczkę niepoważny. On sobie tutaj na tej rybie podskakuje, on tutaj ma kielich do góry, świetnie się bawi i jest to sytuacja, w której ktoś was ignoruje lub bawi się wami lub w ogóle gdzieś lekceważy wasze potrzeby i to odchodzi do przeszłości. To tak jakbyście poważnej rozmowie z szefostwem mieli szansę na większy szacunek, pieniądze, uznanie, ewentualnie jakaś osoba, która się obija lub leseruje u was w pracy, może się rzeczywiście ogarnąć. Zobaczcie, wy przedstawiacie się jako karta Asa Monet, a As Monet to jest nowy początek nowej drogi, jeśli chodzi na przykład o pracę bądź edukację. Więc w edukację nie obawiacie się inwestować pieniędzy, wręcz powiedziałbym, że pomoże wam to uzyskać w przyszłości lepsze stanowisko i zarabiać więcej pieniędzy, więc gdzieś inwestycja w siebie się opłaca. I to też chyba było w waszym ogólnym czytaniu. Karta Asa Monet sugeruje, że część z was rzeczywiście będzie wydawało dużo pieniędzy w coś związanego z domem, mieszkaniem, remontem lub w ogóle ktoś z was zmienia pracę. Tak bym powiedział. Zobaczcie, rada dla was to karta świata i karta świata sugeruje jakiś nowy początek, jakąś nową, ekscytującą przygodę. Więc jeśli rzeczywiście bardzo wam nie odpowiada wasza praca lub sytuacja, która się dzieje u was w miejscu pracy, to czas rzeczywiście na zmiany. Albo czas, żeby zaplanować sobie, w którą stronę się będziecie rozwijać, żeby móc zmienić tę pracę, stanowisko lub w ogóle rodzaj pracy. Tak bym zasugerował. Karta świata mówi też o tym, słuchajcie, żeby zainwestować w jakąś podróż albo żeby zainwestować właśnie w jakiś remont lub mieszkanie. Dobry miesiąc na to. Czego nie robić, czego unikać? Karta trójki buław. I jest to karta bramy, karta nowych początków, więc do osób, które się zastanawiają, czy nie zmienić, czy nie remontować, coż ja się uczepiłem tych remontów, czy by się nie rozwijać, rada jest taka, nie unikać w ogóle myślenia o tym, po prostu to zróbcie, czas najwyższy. Trójka mieczy też sugerowałaby, że stać was na zdecydowanie więcej, jeśli chodzi o miejsce pracy i wypadałoby się zastanowić, co z tym zrobić. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję bardzo za uwagę i życzę fantastycznego miesiąca. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej, cześć i papa.